I gdyby wytwórnia posłuchała reżysera, wystąpiłby w tym filmie Arnold Schwarzenegger, a także Ellen Ripley, może byłoby lepiej, no ale o tym oczywiście będzie za chwilę. Nie, spokojnie, nic mi się nie pomyliło, żadne alieny i tak dalej, to wszystko było zaplanowane, ale o tym będzie za chwilę. A skoro są potworne filmy, to zdradzam fabułę od A do Z. Oczywiście ten film jest pomyślany jako, jak to ładnie jest nazwane, interquel, czyli jest to kontynuacja drugiego Predatora, tego z Danny Gloverem, ale jest fabuła osadzona przed Predatorami, tak jak najbardziej tymi, które produkował Roberto Rodriguez. No i tutaj mamy żołnierza, który jest snajperem, gdzieś tam w dżungli ma kogoś sprzątnąć, ale w międzyczasie pojawia się statek obcy goniony przez drugi statek obcy. Mówiąc obcy, mam na myśli Predator. No i oczywiście tam się rozwala, w pewnym momencie żołnierz znajduje maskę i tak dalej, no bo to wiadomo, statek Predatora, ukradnie to i w tym momencie przenosimy się do Ameryki, on to wysłał swojemu synowi, który się okazuje jest geniuszem, jest autystyczny, ale jest geniuszem, no i jak najbardziej armia się w to wszystko miesza, ale ty tam coś widziałeś, ale ty tam byłeś, bo dostajemy jakiegoś faceta z jakiejś tam 3 literówki CIA, KGB, ZUS, PKP, coś takiego, dokładnie wiesz, jak to ma wyglądać, no i ja chcę wiedzieć, ale on jest twardzielem i w ogóle. Na szczęście udaje się to wszystko ogarnąć, syn zaczyna bawić się w te wszystkie rzeczy predatorowe, zaczyna je rozgryzać, no ale dowiadujemy się, że wojsko, właśnie ta 3 literówka przetrzymują Predatora, mnóstwo odnośników do całej serii, o tym będzie oczywiście za chwilę. I co się jak najbardziej, jak coś może pójść źle, to idzie źle, tamten Predator drugi leci, bo chce wszystkich porozwalić, bo chce zgarnąć to, co tamten Predator przetrzymywał. No i rzeczywiście ten się jeden budzi, zaczyna rozwalać wszystkich lekarzy i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie nasz żołnierz spotyka grupę innych żołnierzy, innych wyrzutków, tak, parszywą 12 można byłoby rzec i zaczyna się jazda. Predator ucieka, oni się jak najbardziej biją wszyscy, więc jest super. Tutaj jeden Predator bije drugiego, potem się pokazuje super Predator, wielgaśna hybryda, gdzieś tam wziął troszeczkę skądś tam tutaj, o proszę bardzo, olej rzepakowy tutaj i tak dalej, wszystko stał się ogromniasty, więc oni zaczynają walczyć. Okazuje się, że Predator chce, ale on nie chce tych żołnierzy, tylko on chce te dziecko autystyczne, ponieważ jak najbardziej spektrum autyzmu, według pani naukowiec, jest to kolejny krok, może to być kolejny krok w ewolucji człowieka. No i oczywiście, krótko mówiąc, jest zadyma, jest jazda, tutaj zabijają się, ciach, dziękuję bardzo, pokonują super Predatora, ale na koniec, niemalże w scenie po napisach, dowiadujemy się, że ten pierwszy Predator leciał po to, żeby na ziemię, aby dać nam zbroję, która się nazywa ładnie Predator's Killer, czyli zabójca predatorów. Koniec, kropka i oczywiście to miał być wstęp do kontynuacji, bo taka była jak najbardziej planowana. Shane Black, który reżyseruje ten film, on wystąpił w oryginalnym Predatorze, grał tam Hawkinsa i już wtedy pojawił się na planie, gdyż on był scenarzystą i reżyser stwierdził, czyli John McTiernan, ja mam jego, w razie gdybym potrzebował, ażeby jakieś tam nanieść zmiany, no to on się nie chciał, naprawdę nie chciał. Powiedział, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, no ale gdy wyreżyserował trzeciego Ironmana, no i Iron Man zarobił ponad $1 miliard, 20th Century Fox powiedział, słuchaj, dajemy ci budżet podobny do tego Ironmanowego, zrób świetny film, zrób tak zwany reboot, czyli zaczynamy od nowa. Shane Black mówi, nie, spokojnie, robimy nie od nowa, tylko kontynuację, jak już mówiłem, ten interquel, czyli kontynuacja dwójki pomiędzy Predatorami i stwierdził, robimy erkę. Wtedy już akurat wyszedł Deadpool, czyli Deadpool sobie dosyć fajnie poradził. No i stwierdził, okej, dobra, lecimy z koksem. No i prawie wszystko byłoby dobrze. Prawie? Czemu? Scenariusz zmieniał się wiele razy, o tym zaraz powiem. Między innymi, jak już mówiłem wcześniej, miał się w roli Dutcha Schaeffera pojawić Arnold Schwarzenegger. Ale odmówił. Jest to już 4. raz, kiedy Arnold odmówił, ponieważ miał się pojawić w drugim Predatorze, no ale tam poszło o pieniądzury, mówiłem o tym przy okazji recenzji drugiej części. Miał się pojawić przy okazji filmu Obcy kontra Predator, a także przy okazji Predatorów, ale tam nie mógł, ponieważ został gubernatorem Kalifornii bodajże, a tutaj stwierdził, że on nie chce występować w epizodzie i on się nie pojawi. A pomysł był taki, że gdy na końcu, jak najbardziej już ten super Predator pokonany, McKenna wraz ze swoim synem siedzą w helikopterze, przylatuje kolejny i z niego wychodzi Dutch. Wychodzi z niego Dutch i mówi, wy idziecie ze mną. A młody mówi, ja też, zwłaszcza ty. No i to miał być zaczątek, ponieważ kolejna część właśnie już miała się rozgrywać, głównymi bohaterami mieli być właśnie Dutch, a także młody McKenna. No ale tak się nie stało, ponieważ Arnoldik odmówił, dziękuję bardzo. Również, co zostało nakręcone, nie to, że był pomysł, zostało już nakręcone, że w tym filmie miała właśnie pojawić się Ellen Ripley. Tak, jak najbardziej, bo na końcu my dostajemy tą zbroję, ten Predator Killer. Ale jedna z opcji, a właściwie były dwie,
Jedną z nich było, że w tej kapsule okazuje się, że to jest kapsuła kryogenna, hibernacyjna, jakaś taka, wiesz, którą obcy używali, właściwie nie tyle obcy, co Marines, żeby się zahibernować i budzą i nagle okazuje się, że to jest zahibernowana Ellen Ripley. Nakręcono tę scenę. Drugą scenę, którą nakręcili, była identyczna, tylko że zamiast Ellen Ripley pojawiła się Newt. Oczywiście tutaj trzeba było troszeczkę pokombinować, gdyż akcja tego filmu toczy się w 2018, a jak tutaj mam ładnie na IMDb napisane, Newt oraz Ripley żyły w 2179 roku. Ale rzeczywiście jakoś to miało być ogarnięte. Również mam właśnie zapisane, w tym filmie występuje François Yip. I tak może zastanawiacie, kto to jest François Yip? Ale jeżeli pamiętasz, Obcy kontra Predator Requiem, tam pojawia się pani Yutani. I właśnie jest to aktorka François Yip. No i tutaj miało być, jej rola została tutaj bardzo okrojona. W tym filmie ona występuje jako tracking supervisor, czyli nadzorca, supervisor tych osób właśnie, które nam szukają. Okroili jej rolę strasznie i w oryginale było tak, że będzie powiedziane, ok, jak najbardziej to jest osoba i ona się nazywa pani Colleen Yutani. I to jest oczywiście ona i to by wszystko ładnie było powiązane. No niestety to też nie wyszło, nie udało się. Zaraz o tym troszeczkę więcej powiem, bo tego jest mnóstwo. Widzisz, to jest Predator. Już nie powiedziałem, o co mi chodzi, na razie mówię samych ciekawostek, ale rzeczywiście tego jest tyle, tego jest taki ogrom, bo ten film daje nam dużo informacji na temat poprzedników. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, pamiętamy o jedynce i o dwójce, zresztą pojawiają się informacje, że tak, w 87 był, w 97 widzimy ten kask, maskę, biomaskę właściwie powinienem powiedzieć, oryginalnego Predatora, tego z Arnoldem Schwarzeneggerem. Pojawiają się bronie, pojawia się włócznia, którą aktorka Sana Alatan używała w Obcy kontra Predator, więc w tym momencie wiemy, że Obcy kontra Predator, a także dwójka są w kanonie Jałcia, czyli Predatorów, bo jeżeli chodzi o Obcego, one zostały usunięte po tym, co Ridley Scott dał nam przy okazji Prometeusza, a także Alien Covenant. One w tym momencie zostały usunięte. W świecie Predatorów nie. To cały czas jak najbardziej jest kanon. I nawet ten nowy Predator, czyli Predator Prey, nie usuwa tego, bo to były rzeczywiście czasy historycznie odległe. Ale rzeczywiście ten film próbuje nam złożyć wielki ukłon w kierunku oczywiście Predatorów, wiesz, get to the choppers i w tym momencie widzimy choppery i żołnierze śmigają na to, co nie? Jest bardzo znany tekst Arnolda, you're one ugly motherfucker. Tutaj mamy w tym momencie, nasza pani naukowiec widząc Predatora mówi you're beautiful motherfucker i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Do it, tak, też dwa dzieciaki tam włączające alarm i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Humoru jest, od zatrzęsienia. I no niestety to sprawia, że ten film nie jest dobrym filmem do oglądania. Ja wiem, kto mi tutaj zaraz wyciągnie, ale Skruch, przecież robiłeś recenzję tego filmu 4 lata temu. Tak, zgadza się. I tam powiedziałeś, że ten film jest super świetny, rewelacyjny Predator. No właśnie dlatego staram się nie robić recenzji, że to powiem, na gorąco. Akurat tam było po obejrzeniu filmu, zaraz wrzuciłem, żeby... Potem jak się, że tak powiem, przespałem z tym pomysłem, było, ale tam jest bezsensownie. Fabularnie tutaj w tym filmie jest słabo, bo rzeczywiście jest dużo bzdur, chociażby przez to, że cały trzeci akt tak naprawdę wyciekł do internetu. Scenariusz był na Reddicie, zdjęcia jakieś tam były, bo scenariusz oryginalny w trzecim akcie było tak, że mamy 2 Predatory, które przylatują na ziemię, mówią, że Predator, Super Predator i inne hybrydy, które on tam złapał, mają nas zaatakować, więc nasza grupa tych parszywców, tych loonies, jak oni nazywają, wraz z wojskiem, James Edward Olmos, jego postać całkowicie została wycięta z tego filmu i z tymi Predatorami, no i z brońmi, które oni przynoszą, walczą przeciwko tamtym Predatorom. I tak właśnie taki miał być trzeci akt. No ale ponieważ pokazy testowe nie wyszły zbyt dobrze, stwierdziła wytwórnia po raz wtóry, że no nie, to nie może być dobrze, to musimy zmienić. A warto jest dodać, że ludzie oglądali filmy, które nie były skończone. Cały trzeci akt tak naprawdę nie miał efektów specjalnych zrobionych, tylko było powiedziane, o tutaj biegnie Predator, okej. Tutaj nagle pojawia się facet ubrany na zielono, tak, bardzo beznadziejny. No i w tym momencie ludzie oglądali i mówili, ale co to jest, o co chodzi? No i wytwórnia stwierdziła, nie. Słuchaj, tutaj akcja, końcówka dzieje się w ciągu dnia, nie, musimy zmienić na noc, bo rzeczywiście musi być lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Wytwórnia się wcięła i było źle, bo pierwotna wersja tego filmu miała ponad 2,5 godziny. Ale oczywiście 20th Century Fox stwierdziło, tak, wtedy jeszcze Fox, stwierdziło, nie, za długo, to się nie nadaje, nikt tego nie będzie chciał oglądać. Kto będzie tego chciał oglądać? Ja, ty i wiesz,
wszyscy, którzy kochają świat Predatorów i Jałcia, no ale stwierdzili, okej, trzeba to zmienić. No i dostaliśmy godzinę 47, zakończenie jest zmienione i nie wygląda to dobrze. Okej, ja rozumiem. Ja powiedzmy w pewien sposób tam ogarniam cały ten motyw, ale humor to jest Predator, to nie jest film zabawny. No, jeden z bohaterów grany przez Thomasa Jane'a ma Tourette'a, no i Shane Black wrzucił tę, że tak powiem, dolegliwość, chorobę, ponieważ on sam ma Tourette'a. Stwierdził, że to będzie dosyć fajnie, dosyć ciekawie. No nie jest. Te rzeczy nie mają się dobrze, to wszystko nie jest fajnie zrobione. Efekty specjalne są... Jeżeli mówimy o filmie, który ma budżet porównywalny z Iron Manem 3, jak zresztą nam ładnie studio powiedziało, i rzeczywiście budżet był duży, bo to było 88 milionów dolarów, więc dosyć potężnie, no to niestety tutaj nie wygląda to najlepiej. Widać wiele scen, zobacz jak się pojawia Super Predator, który jeżeli masz ochotę sobie prześledzić zwiastuny, ze zwiastunu na zwiastun zmienia się, bo jak już mówiłem wcześniej, kiedy data była bodajże 4 razy przekładana, data premiery, bo rzeczywiście stwierdzono, że musimy zmienić, no i każdy kolejny zwiastun był wrzucany. Nie, to zmienimy i to zmienimy, też musi być inaczej. No to po prostu była masakra. No i rzeczywiście to jak z Thanosem, wiesz, Thanos w pierwszych Avengerach wyglądał inaczej niż wyglądał w trzecich i w czwartych, więc rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. No i nie udało się, bo film poległ w kasach, no mówię, budżet 88 milionów, zarobił 160 baniek. Ale jeżeli weźmiesz że pod uwagę, że do budżetu nie jest wliczany marketing i reklama, a skoro to jest film duży, poważny, ciągle będę cytował Ironmana 3, bo wytwórnia postanowiła to porównywać, więc ja też również niech będę to porównywał, no to film nawet może zarobił z 5 milionów dolarów, więc delikatnie mówiąc słabizna. Krótko mówiąc, nie było to dobrze. Fani, jak ja czy ty, no również niespecjalnie, chociaż no ja mówię, 4 lata temu mi się ten film podobał, ale kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci beretem. No nie widzę, nawet moje movemberowe wąsy jakoś nie widzą różnicy. Dlatego nie, ten film jest słaby, ten film jest beznadziejny. Nie jest to koszmarny film, ale wydaje mi się, że tak, jest to najgorszy film w uniwersum Predatora. Oczywiście w tym momencie mamy 5 filmów, bo jest 1 z Arnoldem, 2 z Danny Gloverem, jest ten, oczywiście chronologicznie, potem mamy Predatory, a później dostajemy Predator Prey, więc według mnie jest to najgorszy film z cyklu o Predatorach i wyglądało na to, że dziękuję bardzo, to jest koniec, bo jak mówiłem wcześniej, miał się pojawić później Dutch Schaefer, miał być dalej, zresztą ta scena, którą mamy, no to jest niemalże jak scena po napisach w Marvelu, bo tak się nawet ją w sumie ogląda, no to tak, zapowiadało nam kontynuację, no ale wytwórnia stwierdziła, że no dziękuję bardzo, nie tędy droga i trudno się z nimi nie zgodzić. Przez to właśnie, że wytwórnia stwierdziła, zmieniamy ten trzeci akt, dużo jest głupot, dużo jest rzeczy, które tutaj nie mają sensu, nie trzyma się kupy. Chociażby sam fakt, że Predator nam wiezie tę broń, czyli Predator's Killer i rzeczywiście po rozpakowaniu ona jest niesamowita. Sam Jałcia, który oczywiście to robi, ginie, zostaje zabity przez Super Predatora. I na przykład pytanie jest, to czemu on w takim układzie nie użył tej super broni, żeby pokonać Super Predatora? Logika by nakazywała, że skoro jesteś wolniejszy, bo nawet jak strzela z tego działka narmiennego, z tej plazmowej armaty, no to tamten Predator potrafi się uchylić, bo jest dużo szybszy, więc czemu nie użył tego? No tych rzeczy naprawdę jest dużo i to nie wygląda dobrze. Poza tym, jak już mówiłem, jest wiele odnośników i jest ich za dużo. Bo naprawdę to ja rozumiem, że my mamy film i my chcemy złożyć hołd, no bo co tu dużo mówić, 1 i 2 to są filmy klasyki, kino akcji, sci-fi, horror, jak zwał, tak zwał. Wiadomo, że różnie to jest z tymi gatunkami, ale w porządku. No, nawet pojawia się tutaj jeden z naukowców, jeżeli tak patrzę na niego, mówi, kurczę, on się nazywa Kiss, a w 2 był Kiss, agent Kiss również. Ten aktor się nazywa Buzzy, tam się nazywa Buzzy. O co chodzi? O to chodzi, że właśnie ten Kiss to jest syn tamtego Kissa, a ten aktor się nazywa Jake Buzzy i jest synem Gary'ego Buzzy'a, czy Buzzy'a, jak kto woli. Więc rzeczywiście jest ta kontynuacja, ale to wszystko sprawia, że ten film nie jest koherentny. To jest na zasadzie, o proszę bardzo, mamy super oryginalną 1 i 2 i pamiętajmy o tym, że one są cudowne. Nie zapomnijmy, że jest źle, bo co, mamy dziury, błędy scenariuszowe? Co z tego? No to tutaj rzucimy jakiś Thomas Jane rzuci jakiegoś wulgara, jakiś żart wrzucimy, bo na Tourette'a to wiesz, to mu przejdzie i tak dalej. No nie, niestety to się nie udaje, to nie ma prawa bytu, bo na początek musi mieć dobry scenariusz. Pamiętaj, tak, mówiłem to już 5 miliardów razy, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli masz dobry scenariusz, to możesz z niego zrobić dobry albo zły film. Jeżeli masz zły scenariusz, dobrego filmu z niego nie zrobisz. I tutaj jest tym razem, dlatego ja ten film jak najbardziej odradzam.
Nie jest to kino dobre. Mówiłem już wcześniej, oczywiście, że mówiłem, że jest to film, który jest najgorszy w całej serii. Powiem tak, no widzisz, tutaj jest cała wystawka Predatory i Predator 2 i tak, a nawet tam taki jeden z tyłu jest, ale jeżeli chcesz zobaczyć, jak ten Predator wygląda, czy rzeczywiście mam rację, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu będzie link, możesz sobie kupić, nabyć drogą kupna, jakby powiedziała siostra Anastazja, i możesz się przekonać, czy ten Predator z 2018 roku to jest dobre kino, to jest coś fajnego, ciekawego, coś, co sprawi, że będzie się oglądać ten film z bananem, czy wręcz przeciwnie. Według mnie studio zapłakało, ponieważ zdjęcia wyciekły, ponieważ gdzieś tam część scenariusza wyciekła. No, my nie chcemy robić czegoś, co ktoś już wie, no, ale w tym momencie było już taka nagonka. Tak ludziom się to bardzo podobało, że Predatory są ubrane, że walczą ramię w ramię z wojskiem, że rzeczywiście było coś super. A potem nagle stwierdzają, nie, to musimy zrobić oryginalnie, bo nie może być tak, żeby ludzie już wiedzieli, bo nie może być. Proszę bardzo, dostaliśmy film, gdzie nie wiemy, o co chodzi i nie wiedzieliśmy, poszliśmy do kina i okazało się, że jest słabo, że jest źle. I nawet taki fan Predatora jak ja, a są, uwierz mi, jeżeli oglądasz moje recenzje, a no, kanał istnieje od ładnych paru lat, to dobrze wiesz, że jestem wielkim fanem Predatora, w końcu przecież poczyniłem film fanowski Predator Czas Celtów. No jeżeli taka osoba jak ja odwraca się od tego i mówi, oj nie, to rzeczywiście nie jest to dobre kino, i jeżeli wytwórni zajmuje 4 lata, ażeby zrobić kolejny film, na szczęście dobry, bo Predator Prey był całkiem fajnym filmem, no to oznacza, że nie. Czasami po prostu nie słuchajcie tego, co macie w głowach. Dajcie reżyserowi robić dobry film, bo Shane Black pokazał, że może zrobić dobre filmy, potrafi napisać fajne scenariusze, bo okej. O ile Iron Man 3 może nie był rewelacyjny, ale był rzeczywiście widowiskowy, ale scenariusze do Zabójczej broni, scenariusze do Długiego pocałunku na dobranoc, czy chociażby Kiss Kiss Bang Bang były fajne. Nie zawsze to wychodzi jak w przypadku Ostatniego Skauta, ale widać, że facet miał pomysł, miał kompetencje, a wy stwierdziliście, nie, to my zmieniamy cały trzeci akt, my ucinamy 45 minut filmu i będzie z tego dobrze. No nie będzie dobrze, nie jest dobrze i fajnie rzeczywiście, że tak, jak najbardziej, że odstawiono was na boczny tor. This fucking guy is crazier than the rest of us. The fuck was that? Oczywiście widać, noszę wąsy, nie na co dzień, ale jest listopad, czyli Movember. Panowie, pamiętajcie, dbamy o siebie, idźcie do urologa, bo trzeba dbać o klejnoty, a zwłaszcza panowie po 40, bo my jesteśmy bardzo na to narażeni, więc rzeczywiście trzeba o siebie dać. Wiadomo, sprawdzajcie, w opisie będzie link do akcji Movemberowej, wspieramy jak najbardziej, a tę, jak i pozostałe recenzje z cyklu Potworne Filmy montował Lincoln, gdzieś tutaj będzie zaraz link do jego kanału, sprawdź, zobacz sobie, jak to wygląda, a jeżeli chcesz więcej recenzji filmów o Predatorze, Obcym, Godzilli i tak dalej, to sprawdź tę listę, tak, tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.